Cześć, z tej strony Szmalu, no i dzisiaj mam dla Was prawdziwą petardę. Zbuduję serwer NAS na bazie Raspberry Pi 4 i do tego z 4 GB pamięci RAM. No i skoro przy tych czwóreczkach już jesteśmy, to samemu wyposażę ją w aż 4 TB pamięci na 2 dyskach SSD, a całość będzie zasilona jedynie za pomocą PoE-HUD. No i teraz się pewno zastanawiacie, czy taka kanapka ma w ogóle prawo działać. Sprawdźcie sami. Zacznę może od tego, że nigdy wcześniej nie polecałem Raspberry Pi właśnie do budowy czy to serwera NAS, czy nawet Media Center. A powód tego był, myślę, prozaiczny i trochę oczywisty dla każdego, który korzysta z tego typu rozwiązania, czyli absolutnie nieakceptowalna prędkość portów USB czy interfejsu sieciowego. Dla przypomnienia, poprzedniczki były wyposażone w porty USB 2.0, co przekładało się na faktyczne prędkości transferu nie przekraczające 40 MB na sekundę, a w zasadzie to jeśli spojrzymy na to bardziej realnie, to nawet nie przekraczające 30 MB na sekundę. Do tego dochodził jeszcze wolny interfejs sieciowy, bo przypomnę, że aż do Raspberry Pi 3B+, maliny były wyposażone w interfejs sieciowy o zawrotnej prędkości 100 Mbit, czyli realnie mogliśmy przesłać dane z prędkością 10 MB na sekundę. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy większość osób oglądających mój kanał ma internet śmigający w tej prędkości, albo i większej. Ja niestety nie mam. Hello, darkness, my old friend. No a wracając do wersji Raspberry Pi 3B+, no to dostaliśmy tu trzykrotny wzrost prędkości sieci LAN, czyli zrównaliśmy się praktycznie z prędkościami interfejsu USB 2.0, o którym wspomniałem wcześniej. Czyli co byśmy nie robili, to transfer sieciowy z Raspberry nie przekroczyłby tych plus minus 30 kilku megabajtów na sekundę. To wszystko się zmieniło wraz z nadejściem Raspberry Pi 4, bo dostaliśmy zarówno w pełni gigabitowy Ethernet, jak i interfejs USB 3.0, czyli przynajmniej w teorii będziemy w stanie uzyskać transfery na poziomie budżetowych serwerów NAS. Mówiąc budżetowych, mam na myśli te bez agregacji interfejsów sieciowych czy 10-gigabitowego Ethernetu, a nie o QNAP-ie, który mam w piwnicy, a którego widzieliście już w jednym z odcinków. Dobra, tyle jeśli chodzi o wstęp i takie informacje teoretyczne. Zabieramy się do pracy. Najpierw trochę o systemie. Wybrałem do tego celu Open Media Vault, ponieważ jest open source'owy, rozwijany od długiego czasu, no i generalnie jeśli chcemy zrobić coś sensownego na bazie Raspberry Pi, to nie ma on żadnej konkurencji. Takiego FreeNAS-a w ogóle na malinie nie uruchomimy, a Open Media Vault ma już gotowy obraz, który podobno zadziała z Raspberry Pi 4. Mówię podobno, bo jest to port zbudowany, o ile się nie mylę, na bazie Debiana Stretch, a nie Buster. Tak więc zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Także ściągamy wersję z uwzględnionym numerem 4 i po skończeniu pobierania odpalamy Balena Etcher i flashujemy kartę pamięci. Wiecie co? Jednak nie. Od pewnego czasu dostępna jest beta wersji 5 Open Media Vault i to jej właśnie użyjemy jako podstawę dla naszego serwera NAS na Raspberry Pi 4. Poza tym dzięki temu nie będziemy musieli używać strupa, jakim jest port oficjalnej wersji Open Media Vault na Raspberry Pi 4, czyli bazą jest tu Debian Stretch i odpalimy całość na najnowszym Raspbianie Buster. Nie jest to jednak tak proste jak było w przypadku Open Media Vault 4, z tego względu, że nie mamy gotowego obrazu, który wystarczy wypalić na kartę SD, tylko musimy wykonać pewne kroki samodzielnie. Dlatego nagrałem osobny tutorial, w którym dokładnie pokazuję, co należy zrobić, żeby zainstalować Open Media Vault 5 na Raspberry Pi 4. Oczywiście z systemem Raspbian Buster. No i całość macie dostępną tutaj po prawej stronie. Link wrzucę też w opisie pod filmem, także każdy, kto będzie chciał zainstalować Open Media Vault 5 na Raspberry Pi 4 właśnie, może sobie kliknąć w link i będzie wiedział wszystko co i jak. Część związaną z oprogramowaniem mamy, myślę, za sobą, także bierzmy się teraz za sprzęt, który będzie nam potrzebny, żeby całość mogła w ogóle ruszyć. Po pierwsze, samo Raspberry Pi 4. Jak tu widzicie, zaprojektowałem taką ramę, gdzie później elegancko będzie się dało wsunąć dyski i generalnie całość będzie wyglądać dosyć zgrabnie. No, przynajmniej według mnie. Także jeśli macie drukarkę 3D, no to wiecie, co macie robić. A jeśli nie macie i nie znacie nikogo, który taką drukarkę 3D posiada, to obejrzyjcie koniecznie odcinek o stojaku na szynę DIN, no bo mówię tam, gdzie w takim wypadku szukać pomocy.
Kolejną rzeczą są oczywiście przejściówki USB SATA, czyli tak zwane mostki. Ja w tym przypadku nie zaszalałem i kupiłem chyba najtańsze, co jest na rynku, czyli takie z kontrolerem J-Micron JM578. Ale od razu wam mówię, że jakichś kosmicznych rezultatów tu nie będzie, no bo nie rozpędzimy się na tym mostku powyżej 200 MB na sekundę. Ale to i tak nieważne, bo przecież prędkość interfejsu LAN skutecznie ograniczy nam transfer do 1 gigabita na sekundę, czyli w teorii mamy i tak duży zapas, bo oczekujemy tu transferów sieciowych rzędu 100 MB na sekundę. Możemy wybrać również lepszy model mostka SATA USB. W tym wypadku jest to mostek z transparentnej obudowy Orico. Jego konkretny model to jest chyba VL716. Jest on już o tyle lepszy, że ma natywnie wbudowaną obsługę USB 3.1 drugiej generacji, czyli możemy osiągnąć na nim teoretyczne transfery rzędu 10 gigabitów na sekundę. No i co więcej, oba te mostki powinny bez problemu działać na naszym systemie, a przynajmniej użyję tutaj takiego legendarnego sformułowania "u mnie działa". Kolejną rzeczą, którą podpinamy do Raspberry Pi, a właściwie rzeczy, no to już dyski 4 TB SSD. I wydaje mi się, że idziemy tu na rekord. No i karta SD, którą wcześniej flashowałem. Tu przykra sprawa, bo na ten moment w dalszym ciągu nie mamy ogarniętego bootloadera umożliwiającego start USB bez użycia karty SD. Czyli nie możemy uruchomić Raspberry Pi 4 korzystając jedynie z dysków SSD. Generalnie od mojego odcinka dotyczącego problemów z Raspberry Pi 4 niewiele się zmieniło, no ale trzymam kciuki za wszystkich, którzy robią coś w tym temacie i liczę, że jednak w najbliższym czasie większość tych problemów zostanie rozwiązana. Ok, dalej oczywiście śrubki, żebyśmy mogli przykręcić dyski. Idealnie nadają się do tego M3 o długości 4 do 5 mm, no i śrubki do przykręcenia Raspberry Pi 4 do całej konstrukcji. I tutaj jeśli będziemy korzystać z PoE HUD, to polecałbym M2,5, no bo będziemy je przykręcać do tych dystansów, które dostajemy razem w zestawie i długość powinna oscylować w granicach 8-10 mm. No a samo PoE HUD możemy przykręcić już śrubami dostarczonymi w zestawie z tą nakładką. Ale skoro mam i tak tego typu śruby na Inbus, to właśnie ich użyję, żeby potem wszystko skręcić jednym kluczem. Tak to wygląda w całości, ale warto jeszcze zainwestować w takie nylonowe podkładki, dzięki temu chronicie PCB od ewentualnych uszkodzeń. Kolejną rzeczą, którą warto dołożyć, jest radiator. Ja akurat używam takiego o wymiarach 25 na 25 mm i wysokości 5 mm i wydaje mi się, że jest on maksymalnej wielkości, jaka zmieści się pod nakładkę PoE. Radiator musimy przykleić, więc konieczny jest termoprzewodzący klej i teraz mamy już faktycznie komplet. Zobaczcie, wszystko jest spasowane nawet lepiej niż myślałem. Kieszenie na dyski możemy wsuwać prawie tak gładko jak w profesjonalnych konstrukcjach. Po bokach oczywiście miejsce na śruby, no i tu widzicie konstrukcję na 2 dyski, ale udostępnię wam również w najbliższym czasie projekt na 1 dysk, także zaglądajcie na rzeczy, które wrzucam na Thingiverse. Dyski są już na swoich miejscach, no i do pełnego szczęścia brakuje nam tylko nakładki zasilającej PoE. Jednak zanim to nastąpi, mocowanie radiatora. Najpierw oczyszczamy powierzchnię, stosuję do tego alkohol izopropylowy, no i lecimy z klejem. Dobra, trochę mi zajęło ustawienie radiatora tak, żeby nie kolidował z wystającymi śrubami nakładki PoE, ale w końcu się udało i tak wygląda finał. Teraz tylko wszystko należy dokręcić, karta SD i możemy zaczynać. Odpalamy i widzimy adres IP, który został przypisany do naszego Raspberry i właśnie jego wpisujemy w przeglądarkę. Alternatywnie możemy użyć oczywiście nazwy hosta, czyli Raspberry Pi, jeśli nikt nic nie zmieniał. No słuchajcie, wygląda na to, że sukces. Zobaczmy, czy prawidłowo wykryte zostały dyski. Widzicie tylko jeden. Podepnę je jeszcze raz, no i mamy progres, czyli 2 dyski widoczne. Sprawdźmy, czy po restarcie zastaniemy taką samą sytuację. No niestety klops. Widoczny jest tylko 1 dysk i całą procedurę trzeba powtórzyć ponownie. No i teraz powiem wam, że spędziłem dużo za dużo walcząc z tym problemem. Sytuacja wyglądała identycznie na poprzedniej wersji, czyli tej oficjalnej Open Vault 4 z obrazu na Debianie Stretch. Dobra, jak zatem wygląda temat z dyskami? Otóż pierwsza moja myśl, za mało prądu. Tylko pojawiło się kilka rzeczy, które bardzo mnie zmyliły.
Po pierwsze, i to w sumie był dla mnie koronny argument, w momencie kiedy Open Media Vault nie wykrywał dysku, to logując się do Raspberry Pi przez terminal, oba dyski były widoczne. Co więcej, jeśli już wykonywaliśmy czary-mary, czyli podpięliśmy dyski na zasadzie najpierw jeden, potem drugi, to całość działała normalnie i stabilnie nawet pod obciążeniem. Co więcej, podłączyłem taki dysk pod multimetr, żeby zmierzyć, jak to właściwie wygląda. Użyłem do tego modułu, który sprzedaje nasz kolega z inteligentnej grupy Jarek. Pewno wielu z Was już spotkało się z rzeczami jego firmy, czyli Easy Switch. No i sprawdziłem, jaki maksymalny prąd pobierze startujący dysk. Jak widzicie, multimetr pokazuje niewiele ponad 0,5 A, w trakcie normalnego działania już w ogóle w granicach 200 mA, a jak podaje specyfikacja, Raspberry powinno dostarczać do portów USB 1,2 A. Z tych właśnie względów, a również dlatego, że nie było żadnej różnicy w momencie, kiedy zasilałem Raspberry Pi 4 przez nakładkę PoE czy za pośrednictwem portu USB-C, byłem pewny, że to problem raczej po stronie softu. No ale nic nie pomagało, a próbowałem już praktycznie wszystkiego, łącznie ze zmianą firmware'u czy bootloadera i za każdym razem rezultat był dokładnie taki sam. Czyli w Open Media Vault widoczny był tylko jeden z dysków. Postanowiłem więc już wykonać taki krok może nie do końca racjonalny, ale rozebrałem obudowę mostu USB i podpiąłem go bezpośrednio pod inne źródło zasilania. Okazało się, że to definitywnie rozwiązało problem. No i teraz zagadka. Mój multimetr prawdopodobnie nie jest wystarczająco czuły, żeby zarejestrować taki krótki skok natężenia przy starcie dysku SSD. I jeśli teraz mamy dwa takie dyski startujące jednocześnie, no to musiały one przekroczyć możliwości prądowe Raspberry Pi 4. Nie zmienia to jednak faktu, który wyprowadził mnie w pole najbardziej, czyli tego, że za każdym razem listując urządzenia podpięte pod porty USB Raspberry, widoczne tam były oba dyski USB. No i jest to cenna nauczka dla mnie, a wskazówka dla Was. I dzięki temu myślę, że każdy z Was w przyszłości, jeśli będzie miał podobny problem, no to nie zostanie zapędzony w kozi róg. Ja natomiast w momencie, kiedy wiedziałem już, co jest przyczyną, skupiłem się na dalszej części, czyli podpiąłem zasilanie mostka USB SATA bezpośrednio pod linię 5V w Raspberry Pi 4. No i zdało to rezultat bardzo dobrze. Oczywiście można było użyć bardziej eleganckiego rozwiązania niż po prostu przylutowanie kabla do pinu 5V, ale robię tu pewien proof of concept, no i całość działa i wygląda imponująco. No bo jak inaczej nazwać serwer NAS, który możemy sobie po prostu podpiąć w dowolnym miejscu naszej sieci, używając zaledwie przewodu ethernetowego. Do tego jest mały, wstrząsoodporny, osiąga deklarowane wartości przesyłu danych, no i moim zdaniem zrobienie takiego serwerka z Raspberry Pi 4 okazało się ostatecznie nie takim głupim pomysłem. I wiecie, co jeszcze nie jest takim głupim pomysłem? Subskrybowanie inteligentnego kanału. Dlatego jeśli jeszcze tego nie robisz, to kliknij w przycisk subskrybuj, no i w dzwonek, żeby nie przegapić żadnych nowości na kanale. Więcej odcinków na temat Open Media Vault i dodatków do niego na pewno jeszcze powstanie. W opisie pod filmem będziecie oczywiście mieli link do Thingiverse, gdzie do pobrania znajdziecie STL-ki, tak żeby każdy z Was mógł sobie taką konstrukcję wydrukować. Zamieszczę też linki do plików STEB, jeśli ktoś chciałby edytować je na własne potrzeby. Okej, dzisiaj to już wszystko. Możecie odwiedzić mnie na Facebooku. No i wszystkich zapraszam do inteligentnej grupy, również na Facebooku. Ja już się z Wami żegnam, a link do kolejnego odcinka znajdziecie jak zwykle po lewej stronie.